Na łamach mojego programu chyba nie było jeszcze tak pozytywnie zwariowanego państwa. Malutkie księstwo, które nie ma księcia i które uchowało się pomiędzy dwoma potężnymi sąsiadami. Przez 700 lat właściwie nikt nie zwracał na to terytorium uwagi, co radykalnie zmieniło się w ostatnich dziesięcioleciach. Nie muszę chyba dodawać, że nie zabraknie również wątku wielkich pieniędzy. Tym razem Pireneje i kraj dolin, Andora. Ten świat jest nasz. Odcinek 10. Andora. Kraina bogactwa i wolności. Rozpoczynamy od systemu politycznego, ponieważ pod tym względem to księstwo jest absolutnie wyjątkowe. Andora według konstytucji to demokratyczne, parlamentarne, niezależne współksięstwo. Przymiotniki demokratyczne, parlamentarne, no i rzecz jasna niezależne to my świetnie znamy z Polski, więc wyjątkowość polega właśnie na tym współksięstwie. Andorę cechuje archaiczny system władzy zwany diarchią. Tak jak wspomniałem we wstępie, nie ma tutaj księcia, ale te funkcje pełnią równocześnie dwie osoby. Prezydent Francji oraz biskup katalońskiego miasta Urgell. Prezydent jest księciem świeckim, natomiast biskup księciem episkopalnym. Skąd to się wzięło? Nie do końca wiadomo, prawdopodobnie było to związane z gorącymi sporami o zwierzchnictwo nad księstwem. Przy czym nie trudno zgadnąć, że współcześnie takich gorących sporów już nie ma, więc to współrządzenie ma charakter symboliczny. Obydwaj panowie, to znaczy prezydent Francji i biskup Urgell, nie mieszkają w Andorze, a posiadają tu jedynie swoich delegatów. Tym dwóm ośrodkom władzy od zawsze chodziło przede wszystkim o pieniądze. Natomiast społeczność Andory przez setki lat nie miała dość siły, żeby uniezależnić się od potężnych sąsiadów, więc wybierała zwykle stronę, która proponowała niższe daniny. Zarówno Katalończycy, jak i Francuzi nie chcieli słyszeć o ustępstwach. Po pierwsze, ze względu na wspomniane pieniądze i po drugie, przebiegał tu strategiczny szlak handlowo-komunikacyjny. W końcu osiągnięto konsensus. Obie strony musiały schować dumę do kieszeni i po prostu dzielić się władzą nad tym regionem. Jak widać, zainteresowanie ogromne, ale tylko ze strony najbliższych sąsiadów. Reszta świata pewnie nawet nie wiedziała o istnieniu Andorczyków. Co niezwykle interesujące, granice Andory są najstarszymi, do dziś niezmienionymi granicami państwowymi na świecie. Korzeniami sięgają czasów Franków. W IX wieku Karol Wielki ustanowił w regionie dzisiejszej Katalonii strefę buforową, mającą chronić jego królestwo przed najazdami muzułmanów. Tego typu twory nazywano marchiami. Andora była częścią tzw. marchii hiszpańskiej. Z czasem Frankowie zaczęli dzielić te tereny, przekazując zwierzchność nad nimi zaufanym osobom. Andora przypadła biskupowi Urgell. Kiedy państwo Franków upadło, kraina ta razem ze zwierzchnictwem biskupa przetrwała. W XIII wieku narastające zakusy sąsiadów skłoniły Urgell do znalezienia oparcia w silnym protektorze. Wybór padł na jednego z katalońskich lordów, który niedługo później, poprzez mariaż, uzyskał zwierzchność nad francuskim hrabstwem Foix. Tak po raz pierwszy zawiązało się katalońsko-francuskie porozumienie, dzięki któremu, pomimo zawirowań politycznych, te granice pozostały nietknięte. Choć zawarta umowa zapewniała ich trwałość, to jak się później okazało, nie rozwiązała sporów o wpływy. Nieustanne przepychanki trwały aż do początku XIX wieku. Napoleońska Francja zdominowała wtedy cały ten region, de facto kończąc okres rywalizacji o Andorę. Francuzi zajęli całą Hiszpanię, więc biskup Urgell nie miał już realnej siły politycznej, podobnie jak rywalizujący z nim przygraniczni francuscy możni. Sam Napoleon miał ponoć powiedzieć, że Andora jest polityczną ciekawostką, którą należy zachować. Nastał czas rządów Wielkiej Francji, w stronę której otwarcie zwrócili się mieszkańcy Andory. Co ważne, w samym Paryżu zainteresowanie tym krajem było znikome, co okazało się ważnym bodźcem do początków samostanowienia. Chociaż co ciekawe, Andorczycy kilka razy w historii doświadczyli sytuacji, w której mogli wybić się na niepodległość, lecz nawet wtedy sami zabiegali o francuski protektorat. Stopniowo mieszkańcy krainy dolin zaczęli stawać się narodem andorskim. Zrozumieli, że mogą być podmiotem,
a nie przedmiotem w lokalnych sporach. Diarchię owszem, pozostawiono, ale tylko w charakterze swego rodzaju tradycji. Współcześnie księstwem rządzi demokratycznie wybierana 28-osobowa Rada Generalna, czyli lokalny parlament. Władza wykonawcza należy do premiera. Tak więc w praktyce to księstwo jest klasyczną republiką. Co ciekawe, aż do 1933 roku obywatele nie posiadali praw wyborczych. Co więcej, do początku lat 90. obowiązywał tu całkowity zakaz działalności partii politycznych. Tym samym demokratyzacja dokonała się tu bardzo późno. XIX wiek to dla Andory czas konsekwentnego rozwoju. Proces ten, podobnie jak na całym kontynencie, nabrał rozpędu w drugiej połowie tego stulecia, czyli w czasach pięknej epoki. Jako że lokalnego kapitału było niewiele, Andorczycy bardzo przychylnie patrzyli na inwestycje z zagranicy. To miejsce wyjątkowo upodobali sobie, a jakże, francuscy i hiszpańscy przedsiębiorcy. I to poniekąd oni wyznaczyli kierunek rozwoju tej gospodarki. Występowali o koncesje na zakładanie sanatoriów, hoteli, restauracji, teatrów, kasyn czy banków. To zainteresowanie nie wzięło się znikąd. Andora przyciągała przede wszystkim swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Pod koniec XIX wieku, w następstwie pojawienia się tu sporego kapitału, Andorczycy mogli wreszcie skupić się na poprawie warunków swojego życia. Przy bardzo dużym wsparciu sektora prywatnego rozpoczęto szereg inwestycji infrastrukturalnych. Zadbano wtedy o drogi i wodociągi, a nieco później, bo już na początku XX wieku, o elektryfikację. Te dekady były również czasem umacniania się andorskiej świadomości narodowej i szeregu reform prawnych. Właściwie nieistniejący w świadomości większości Europejczyków kraj dolin funkcjonował i rozwijał się niepokojony. Andora to kraj, o którym często się zapomina i który również o wielu rzeczach nie pamięta. Można odnieść wrażenie, że ta państwowość nie jest poważnie traktowana nie tylko przez inne rządy, ale czasami nawet przez samych Andorczyków. Świetnym przykładem na poparcie tych słów może być 1914 rok i wypowiedzenie wojny Cesarstwu Niemieckiemu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pokój już z Republiką Federalną Niemiec, czyli sukcesorką cesarstwa, podpisano dopiero w 1958 roku. Podobno o tej trwającej wojnie zapomniano nawet w trakcie Kongresu Wersalskiego. Można więc powiedzieć, że przez 44 lata wojny mieszkańcy Andory żyli w pokoju. Podejrzewam, że większość społeczeństwa nie wiedziała, że trwa w ogóle jakiś konflikt. Tak więc w praktyce I wojna światowa była dla mieszkańców Andory czymś czysto formalnym. Jeżeli twój zwierzchnik, prezydent Francji, wypowiada wojnę Niemcom, to wypada oficjalnie stanąć po jego stronie. A że na obszarze twojego państwa nie dzieje się dosłownie nic, to po pewnym czasie może ci to zwyczajnie wylecieć z głowy. Przy czym warto wspomnieć, że niektóre źródła wprost zaprzeczają temu, że tę wojnę w ogóle wypowiedziano, uznając te informacje za dziennikarską kaczkę. Tak czy inaczej, pokój w 1958 roku rzeczywiście zawarto. Z małym przymrużeniem oka można powiedzieć, że przez kilkanaście dni to księstwo było królestwem. Przyznam, że chyba jeszcze nigdy podczas badania danego kraju nie uśmiałem się tak, jak w momencie, w którym poznałem tę historię. Otóż w 1933 roku w Andorze zamieszkał niejaki Borys Skosyrjew. Rosjanin z Wilna, który bardzo szybko zdobył obywatelstwo Andory i który równie szybko zaproponował Radzie Generalnej plan reform kraju. Co prawda Rada Generalna odrzuciła jego pomysły, ale ten niedługo później ponownie zaproponował te reformy, tylko dorzucił jeszcze w pakiecie siebie jako króla Andory. I oni się na to po prostu zgodzili. Facet wcale nie żartował i naprawdę zamierzał zostać tym królem. Borys I, bo taki przybrał tytuł, bardzo szybko proklamował pełną niepodległość księstwa i wypowiedział wojnę biskupowi z Urgell. Co na to wszystko mieszkańcy Andory? Nic. Po prostu byli bierni. Przez kilkanaście dni wszystko szło po myśli Borysa I, jednak jego oryginalne działania przykuły uwagę hiszpańskiej policji, którą powiadomił biskup. W sumie logiczne, chyba każdy z nas zadzwoniłby na policję, kiedy ktoś wypowiedziałby mu wojnę. Hiszpanie doszli do wniosku, że rzeczywiście coś tu nie gra, że ten facet może być na przykład jakimś szpiegiem. Przyjechali do księstwa i aresztowali króla Borysa I. Podczas przesłuchania zapytali go: Wasza wysokość, o co tu właściwie chodzi i jaką wasza wysokość ma legitymację do rządzenia Andorą?
Podobno Borys Skosyriew odpowiedział, że on nie ma żadnych związków z Andorą, tylko po prostu wykorzystuje ignorancję Andorczyków i to, że oni nie interesują się tym, co się wokół nich dzieje. Później słuch o nim zaginął. Podejrzewa się, że albo rzeczywiście był tym agentem wpływu, albo na przykład wysłannikiem biznesmenów, którzy chcieli tu otworzyć, być może nie do końca legalny interes, a Skosyriew miał przygotować pod to grunt. Przed państwem czarujący i niezwykle przekonujący Borys I, król Andory. Wiadomo o nim jedno, że tak na pewno nie wiadomo o nim nic. Ale po kolei. Skosyriew najprawdopodobniej pochodził z arystokratycznej rosyjskiej rodziny. Przeżył wojnę domową, podczas której był tłumaczem dla jednej z zagranicznych misji wojskowych. Kiedy zdał sobie sprawę, że to bolszewicy zwyciężą, uciekł do Wielkiej Brytanii. Po latach twierdził, że w tamtym okresie był agentem brytyjskiego wywiadu. Było to oczywistym kłamstwem. Nie był szpiegiem, a raczej oszustem. Brytyjska policja potwierdziła, że aresztowała go za przekręty finansowe. Później krótko mieszkał w Niderlandach, a następnie osiedlił się na hiszpańskich Balearach, gdzie podawał się za profesora literatury angielskiej. Tutaj znowu popadł w konflikt z prawem, więc wyjechał właśnie do Andory, gdzie miały miejsce omówione przeze mnie wydarzenia. W trakcie całego tego zamieszania jedna z hiszpańskich gazet podała nieprawdziwą informację, że Skosyriew był Żydem polskiego pochodzenia. To pewnie dlatego, że Wilno znajdowało się wtedy w granicach II RP. Jako smaczek dodam, że chyba możemy określić go mianem libertarianina. To jemu przypisuje się autorstwo reformy zwalniającej Andorczyków ze wszystkich podatków. To również on ogłosił konstytucję i znacząco zmodernizował prawo. Mówiąc zupełnie poważnie, on chciał chyba naprawdę pomóc Andorze. Koniec panowania Borysa I to nie koniec przygód samego Skosyriewa. II wojna światowa zastała go we Francji, gdzie niemieccy wojskowi, widząc w nim spory potencjał, wcielili go do armii i wysłali do ZSRR w charakterze tłumacza. Co było dalej? Nie wiadomo. Pierwsza, bardziej prawdopodobna wersja mówi, że poddał się Amerykanom i po krótkim pobycie w niewoli osiadł na stałe w RFN. Drugi, raczej niewiarygodny wariant opisuje aresztowanie przez Sowietów i wieloletni pobyt w łagrze. Co ciekawe, zakończenie jest identyczne. Po pobycie w niewoli miał osiąść w Niemczech Zachodnich. Jedną z najbardziej szokujących ciekawostek na temat tego państwa jest informacja, swoją drogą bardzo często powielana, że istnieje tutaj obowiązek posiadania broni palnej. I teraz pytanie, czy rzeczywiście we wszystkich tych mieszkaniach wokół każda rodzina ma broń? Weryfikowałem te informacje w lokalnym związku strzeleckim i na policji i niestety rozczaruję tutaj miłośników liberalizacji dostępu do broni. Nie. Ten obowiązek de facto współcześnie nie funkcjonuje. Można powiedzieć, że to martwe prawo. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście dostęp do broni jest tutaj dosyć powszechny. Prawo jest jednym z najbardziej liberalnych na świecie i tej broni jest po prostu bardzo dużo. Mam nadzieję, że jakoś przeżyję wizytę w księstwie. Zgodnie z andorskim prawem, na wypadek wojny, w każdym domu musiał znajdować się co najmniej jeden karabin. Jeśli właściciel domu nie posiadał własnej broni, miała ona zostać dostarczona z zasobów państwowych. Pozostałością po tym prawie jest ilość broni, jaką posiadają mieszkańcy kraju. Według szacunków, w rękach obywateli znajduje się około 10 000 sztuk broni, z czego nieco ponad 7 000 jest oficjalnie zarejestrowanych. Biorąc pod uwagę, że państwo zamieszkuje około 85 000 osób, jest to liczba naprawdę zawrotna. Co ciekawe, odsetek zabójstw należy tu do najniższych na świecie. Ostatnie statystyki pokazują, że przez ponad dekadę doszło tutaj do zaledwie 3 zabójstw, z czego tylko 1 osoba została zastrzelona. Andorscy policjanci, których jest 250 000, posiadają około 1000 sztuk broni. Warto dodać, że ta formacja jest jedną z najlepiej uzbrojonych, wyszkolonych i wyposażonych w Europie. Andora nie posiada armii, a przynajmniej nie w naszym rozumieniu. Andorskie wojsko zawodowe składa się z kilkudziesięciu osób. W teorii regularne siły zbrojne mają formować się w wyniku pospolitego ruszenia. Oficjalnie za bezpieczeństwo zewnętrzne kraju i jego ewentualną obronę odpowiadają Francja i Hiszpania. Andora właściwie od zawsze była czymś w rodzaju państwa azylu. Schronienie znajdowały tu przede wszystkim osoby represjonowane politycznie. Już w trakcie wojen napoleońskich uciekali tu hiszpańscy rojaliści. Podczas wojny domowej w Hiszpanii zwolennicy rządu republikańskiego. W trakcie II wojny światowej francuski ruch oporu traktował Andorę jako zaplecze do swoich działań wymierzonych w Niemców.
Ponadto w tym okresie przez Andorę przedostało się do Hiszpanii bardzo wielu Polaków. Po klęsce Francji w 1940 roku polscy żołnierze uchodzący z tego kraju kierowali się właśnie do Andory. Dlaczego nie do innych państw? Po pierwsze, opinia azylu i po drugie, szeroko znana gościnność Andorczyków. W tym miejscu wypada zacytować francuskiego pisarza Jeana Cassou, który opisał kraj Dolin jako uprzywilejowany rezerwat, gdzie wygnaniec może odetchnąć powietrzem Hiszpanii. Nasi rodacy, nie obawiając się Niemców, mogli tu spokojnie oczekiwać na decyzję Hiszpanów o wpuszczeniu ich do kraju. Andorczycy, choć nie zawsze zadowoleni z tłumu zbiegów na swoim podwórku, nigdy nie odmawiali gościny potrzebującym, wykazując się wielką życzliwością i mając odwagę postawić się potężnym państwom, takim jak III Rzesza. Czas na mój ulubiony temat, czyli gospodarkę i wielkie pieniądze. I tutaj ponownie nietypowo zaczniemy od tytoniu. I to nie byle jakiego, ponieważ jednego z najlepszych w Europie. Tak generalnie tytoń uprawia się tutaj już od kilku stuleci, przy czym największy rozkwit tej branży przypadł na trzecią i czwartą dekadę XX wieku. Uprawa tytoniu bardzo szybko zdominowała lokalne rolnictwo. Produkowano znacznie więcej niż wynosiło andorskie zapotrzebowanie. A jako że sąsiednie rządy coraz śmielej obciążały fiskalnie ten towar, bardzo szybko pojawiła się tutaj czarnorynkowa nisza, a mianowicie przemyt. Wspomniany wcześniej francuski pisarz Jean Cassou określił Andorę mianem raju dla kontrabandy. Rządy w Madrycie i Paryżu przez niemal 100 lat nie były w stanie ukrócić tego procederu. Sprzymierzeńcem przemytników od zawsze była geografia. Liczne górskie ścieżki utrudniały służbom celnym namierzanie szmuglerów. Produkcją tytoniu oraz jego przemytem parały się niekiedy całe rodziny. Co złośliwsi mawiali, że to chyba jedyna gałąź przemysłu w tym kraju. W ostatnich dekadach to zjawisko nabrało nieco innego charakteru. Przemycanym towarem nie był już wyłącznie andorski tytoń. Stały się nim papierosy z całego świata. Ten proceder szczegółowo opisały brytyjskie media. Angielscy dziennikarze ustalili, że wiodące firmy tytoniowe sprzedawały papierosy do Andory, doskonale wiedząc, że zostaną one z powrotem przemycone do Wielkiej Brytanii. W ten sposób szmuglerzy zarabiali na różnicy w obciążeniach fiskalnych. Według brytyjskich celników Andora była największym źródłem przemytu papierosów w Europie. Dane mówiły, że Andorczycy importują około 9 milionów sztuk papierosów dziennie, oficjalnie w ogóle ich nie eksportując. Więc albo każdy mieszkaniec Andory palił średnio ponad 100 papierosów dziennie, albo towar był przemycany poza państwo. Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Tytoniu za ten stan rzeczy obarczyło rząd w Londynie. John Carlyle, rzecznik stowarzyszenia, powiedział: podnosząc podatki i zachęcając do przemytu, doświadczamy scenariusza najgorszego z możliwych. Warto w tym miejscu podkreślić, że Andora nie jest członkiem Unii Europejskiej i strefy Schengen. Na granicach z sąsiadami regularnie odbywają się kontrole graniczne. Ukrócenie omówionego procederu było warunkiem współpracy Unii Europejskiej z Andorą. Tym samym to zewnętrzne naciski doprowadziły do niemal całkowitego wyeliminowania przemytu. Po II wojnie światowej nietknięta zawieruchą gospodarka nieustannie się rozwijała. Andorczycy rzecz jasna mieli łatwiej niż inne narody, ponieważ nie byli obciążeni trudem odbudowy. Państwo utrzymywało i wciąż utrzymuje liberalny kurs gospodarczy. Jeszcze do niedawna osoby mieszkające w Andorze nie musiały prawie w ogóle płacić podatków. Budżet państwa wypełniano za pomocą 2% taksy od wszystkich importowanych towarów oraz pobierania 1 pesety od każdego sprzedanego w tym kraju litra benzyny. Warto uściślić, że była to peseta hiszpańska, której używano tu równolegle z francuskim frankiem. W 2002 roku Andora przyjęła euro. Podatek dochodowy pojawił się tutaj dopiero niedawno i jest jednym z najniższych w Europie. Maksymalna stawka to zaledwie 10%. Podatek VAT jest najniższy na kontynencie. Wynosi 4,5%. Ponadto cały kraj jest jedną wielką strefą wolnocłową. Niektóre ulice stolicy kraju przypominają galerię handlową. Turystyka zakupowa do Andory jest bardzo popularna wśród Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków czy Włochów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się dobra luksusowe, które mogą być tu nawet kilkadziesiąt procent tańsze. Andora wciąż postrzegana jest jako raj podatkowy. Co prawda w ostatnich latach, podobnie jak w przypadku innych mikropaństw, międzynarodowe instytucje wymogły pewne regulacje, jednak kraj niezmiennie pozostaje niezwykle atrakcyjny dla kapitału. Wiele zamożnych osób wybiera to miejsce na swój dom lub rezydencję podatkową. Przy czym geograficzna izolacja tego państwa sprawia, że nie przeżywa ono oblężenia milionerów i miliarderów.
Najbliższy naprawdę duży ośrodek miejski to oddalona o 200 km Barcelona. Warto podkreślić, że Andorczycy stanowią tylko 1/3 mieszkańców swojego kraju. Najliczniejszymi mniejszościami są Hiszpanie, Portugalczycy i Włosi. Francuzi zdają się preferować Monako. Z małym przymrużeniem oka można powiedzieć, że libertariańskie dziedzictwo Borysa I wciąż jest tu żywe. Gospodarka Andory w liczbach prezentuje się bardzo nietypowo. Ja już kiedyś, będąc w San Marino, wspominałem, że tam sektor turystyczny potrafi odpowiadać za 50 czy nawet 60% PKB. Tutaj dominacja tego sektora jest jeszcze większa. Potrafi to być 80 czy nawet 90% produktu krajowego brutto. I oczywiście nie można narzekać, jeżeli są pieniądze do zarobienia, to trzeba je zarabiać. Natomiast nie zmienia to faktu, że ogromną większość dóbr ściągają z zagranicy, a pieniądze zarabiają na tym, że Francuzi czy Hiszpanie przyjeżdżają tutaj pozjeżdżać na nartach. Tak więc bieżące dochody to przede wszystkim turystyka. Niektóre szacunki mówią o nawet 10 milionach turystów w ciągu roku. To ponad 100 razy więcej niż liczba mieszkańców. Prawdziwe oblężenie kraj przeżywa zimą. W sektorze turystycznym pracuje około 80% społeczeństwa. Andorski produkt krajowy brutto na osobę jest zbliżony do poziomów katalońskiego i francuskiego. Kraj Dolin jest jednym z najbardziej tradycjonalistycznych w Europie. Tożsamość narodowa Andorczyków ukształtowała się w oparciu o Kościół katolicki. Administracyjny podział państwa do dziś przebiega według granic parafii. Prawo nie dopuszcza m.in. aborcji czy aktywnej eutanazji. Sam system prawny wciąż zawiera zapisy sięgające średniowiecza, jednak nie stanowią one fundamentów porządku prawnego i pozostają nieistotnym, martwym prawem. Andorski tradycjonalizm możemy zauważyć również w narodowych symbolach. Kolory na fladze oraz herby zawarte w godle odwołują się do historycznych, francuskich i katalońskich zwierzchników księstwa. Tak jak dzielono się władzą nad Andorą, tak podzielono się miejscem w narodowej symbolice. Andorczycy odwołują się również do swoich korzeni sięgających Karolingów. W hymnie nazywają swój kraj ostatnią córką państwa Franków i wprost sławią Karola Wielkiego. Choć w powszechnym użyciu dominują języki francuski i hiszpański, to język kataloński pozostaje tym urzędowym. Spora część Andorczyków włada wszystkimi trzema, gdyż są do siebie bardzo podobne. To tyle na temat Andory, a ja tymczasem mam tutaj jeszcze coś do załatwienia. Może lepiej, żebym nie zdradzał szczegółów, żeby nie zapeszyć. Powiem tylko, że zaproponowałem Radzie Generalnej pewne reformy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę trzymać kciuki. To tyle. Wszystkiego dobrego. Wojciech I. Drodzy widzowie, jestem. Ten świat jest nasz. Nareszcie wraca na ekrany. Wiem, że trochę to trwało, no ale chyba wszyscy wiemy dlaczego. Przez ostatnie 2 lata były pewne problemy z podróżowaniem. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom z serwisu Patronite. Wasze wsparcie przez cały ten okres mojej nieobecności skumulowało się na naprawdę istotną część budżetu tego sezonu. Także naprawdę szczerze dziękuję. No i przy okazji zachęcam wszystkich pozostałych widzów do wspierania naszej pracy właśnie w serwisie Patronite. Tutaj zależność jest bardzo prosta. Im większy budżet, tym więcej odcinków. Na wspierających rzecz jasna czekają nagrody. I teraz pewna nowość. Trwa przedsprzedaż mojej pierwszej książki. Opowieści chińskie, czyli zapis moich podróży po niezwykle fascynującym chińskim świecie. Chiny kontynentalne, Tajwan, Hongkong i Makao, czyli wielka chińska rodzina w jednej książce. Więcej szczegółów, no i rzecz jasna link do strony sprzedażowej w opisie filmu. Zachęcam również, chyba pierwszy raz w historii tego kanału, do subskrybowania. Ja wiem, że to trochę wyświechtany komunikat, no ale tak wygląda ten rynek. Jeżeli mamy się rozwijać, musimy rosnąć. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to Gibraltar, czyli miejsce, które dla jednych jest powodem do chwały, a dla drugich powodem do wstydu. Do zobaczenia.